Zgłosiła się Pani do projektu HiPięt, w ramach którego lekarze z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będą badali, jak bardzo narażone są kobiety w ciąży, we wczesnej ciąży zwłaszcza, i później ich dzieci nowonarodzone na zagrożenie różnymi substancjami chemicznymi, które znajdują się powszechnie dookoła. Dlaczego się Pani zgłosiła do tego projektu? Przede wszystkim dlatego, że to jest prowadzone przez Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet, bo też kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, po prostu szukałam oczywiście miejsca, w którym będę mogła całą ciążę prowadzić i też być może urodzić. I w momencie, kiedy trafiłam po prostu na informację o tym programie, to stwierdziłam, że bardzo chcę się tam zgłosić, dlatego że dostrzegłam w tym ogromny walor edukacyjny. I myślę też, że każdej świadomej mamie zależy na tym, żeby jej dziecko było zdrowe, żeby ona również była zdrowa, a też tych treści edukacyjnych w programie jest bardzo dużo. Jestem już po 2 pierwszych warsztatach i jestem ogromnie z tego zadowolona. Co ciekawego się Pani dowiedziała na tych warsztatach? Co Panią zaskoczyło? Przede wszystkim poruszane są takie kwestie codziennego życia, czyli w których konkretnie produktach, czy to żywnościowych, czy to związanych, nie wiem, z chemią gospodarczą, znajdują się właśnie te substancje czynne, które mają wpływ na zdrowie nasze, na zdrowie naszego dziecka. Mimo tego, że interesowałam się wcześniej tym tematem, to dużo takich rzeczy było dla mnie zupełnie nowych, zaskakujących. Myślę, że na przykład kwestia ryb, bo tutaj na przykład myślę, że dużo kobiet w ciąży wie, że niektóre ryby powinny być unikane w diecie w trakcie właśnie ciąży. Natomiast tych informacji w internecie jest bardzo dużo, często są to informacje sprzeczne, a właśnie na ostatnich warsztatach miałam możliwość skonsultowania tego, jaka jest tak naprawdę prawda, jakie ryby mogę jeść, jakich powinnam unikać. Co się Pani dowiedziała? Przede wszystkim okazało się, że no, ten tuńczyk niekoniecznie rzeczywiście jest w porządku. Padło z mojej strony też pytanie o łososia, bo też spotkałam się z bardzo sprzecznymi informacjami, że z jednej strony ten łosoś absolutnie nie, z drugiej strony, że jak najbardziej zdrowy, a tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu we wszystkim mieć umiar i też po prostu pilnować tych porcji, tak, ile tego po prostu powinno się w ciąży spożywać, żeby też po prostu ani nie przegiąć w jedną stronę. A jakieś zmiany jeszcze pod wpływem tych informacji z warsztatów Pani wprowadziła w swoim życiu? Tak, przede wszystkim pozbyłam się plastikowych opakowań do żywności. A w czym teraz Pani trzyma? W szkle, po prostu w szkle. Jakby wcześniej już chciałam zmienić te moje nawyki, tak to nazwijmy, bo też staram się, no, generalnie ten temat jest mi bardzo bliski, przechowywania organizacji kuchni, natomiast przez bardzo długi okres czasu nie mogłam się do tego po prostu zabrać i rzeczywiście te plastikowe opakowania poszły w dalszą część szafki, a teraz głównie korzystam ze szkła, już tak całkowicie. I też jednocześnie to nie była jakaś taka zmiana, która wymagała ode mnie nie wiadomo jakiego poświęcenia, czy też nakładów finansowych, bo po prostu to wszystko miałam, tylko kwestia po prostu organizacji i umiejętnego rozporządzania zasobami w kuchni, tak to nazwijmy, więc to nie są jakieś duże zmiany. Dużo jest takich niuansów, które kobiety, myślę, że których w ogóle kobiety, mężczyźni nie są świadomi, które po prostu stosują w codziennym życiu, a no niekoniecznie są dobrym rozwiązaniem. Na przykład folia aluminiowa do żywności, folia spożywcza, albo właśnie korzystanie z takich jednorazowych opakowań, albo podgrzewanie na przykład folii. No to są takie działania, które no niekoniecznie służą naszemu zdrowiu, które często po prostu robimy, no a nam nie służą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie.